Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housmart. Kilka dni temu byłem we Wrześni w fabryce firmy Dexpol, która to dostarcza nam impregnaty, którymi zabezpieczamy elewacje w budowanych dla Was domach. Porozmawiałem przy okazji tej wizyty z technikami na temat ich impregnatów, sposobów wytwarzania oraz ich właściwości, jakich te impregnaty właśnie mają i przed czym chronią drewno Waszych elewacji. Ale w trakcie tej wizyty poznałem również właściciela firmy Dexpol i przeprowadziłem z nim bardzo ciekawą i jak dla mnie inspirującą rozmowę. Zapraszam Was do oglądania mojego wywiadu z właścicielem firmy Dexpol. Housmart. Jesteś u siebie. Obiecałem naszym widzom, że porozmawiamy z Tobą jako założycielem troszeczkę o biznesie. I chciałbym Ci zadać pierwsze pytanie, takie bym powiedział standardowe, fundamentalne w mojej branży. Okay. Od czego to się zaczęło i skąd pomysł na dosyć typowy biznes, jakim jest produkcja impregnatów do drewna i od kiedy jesteście na rynku? Najpierw pracowałem w jakiejś zagranicznej firmie, która zajmowała się handlem chemikaliami. Dosyć sztywna, bym powiedział, firma i w efekcie stąd wywiodło się to, że postanowiłem wraz z małżonką tworzyć własną firmę i wprowadzić na rynek polskie produkty, które nie było w tamtej ofercie. I zaczęło się od takiego produktu produkowanego przez zakłady ziemniaczane w Luboniu, Dextryna. I stąd wzięła się nazwa firmy Dextryna, że z Polski to Dexpol, Dextryna Polska i to był nasz pierwszy produkt, który sprzedawaliśmy i dostarczaliśmy ocet właśnie do zakładów tekstylnych w całej Polsce. To mniej więcej było 25 zakładów od północy do południa. W każdym razie dostarczaliśmy ten towar przez jakieś 2 lata i w roku 1995 przemysł tekstylny w Polsce w jednym roku, można powiedzieć, przepadł. Zniknął z map produkcyjnych. Ale w tym czasie, przez to, że braliśmy udział w jakichś branżowych targach właśnie chemicznych, a Poznań jest taką mekką, jaka był impregnatów do drewna, jedna już firma miała tam tradycje jakieś dłuższe, był też instytut związany z impregnatami. I przez te związki w tej chemii niejako wprowadzono mnie w taki pomysł impregnatów do drewna i zaczęliśmy od pierwszego naszego produktu, którym był Firestop, taki standardowy nasz produkt, który sprzedajemy z powodzeniem aż do dzisiaj. I w połączeniu z nauką, z naukowcami, z którymi od początku współpracujemy i z Warszawy czy z Poznania, wprowadziliśmy dobre produkty, które konkurowały śmiało z zachodnimi. Cenowo byliśmy odpowiednio nieco tańsi, ale nie dużo, a jakościowo trzymaliśmy poziom. I w ten sposób zdobyliśmy rynek i markę, która się utrwaliła przez te 30 lat. Mamy wprowadzony system certyfikacji i dajemy sobie radę, inaczej mówiąc. To jest ważne to, co powiedziałeś. To jest chyba spora część polskich firm w latach 90. i na początku lat 2000. Można użyć stwierdzenia, wybiła się na tle konkurencji zagranicznej właśnie tym, że dowoziliśmy jakość, a jednak byliśmy tańsi poprzez chociażby koszty produkcji, które były u nas tańsze aniżeli na przykład na zachodzie i to pozwoliło wielu firmom, z tego co mówisz, między innymi Twojej, rozwinąć skrzydła. Ale od tego czasu chyba sporo się też u Was zmieniło, bo ta linia produktów cały czas wzrastała i dzisiaj macie o wiele więcej aniżeli jeden Wasz główny, wiodący produkt. Tak. Siłą rzeczy rynek niejako sam wymusza to, co powinniśmy robić i w efekcie uzupełniliśmy nasze portfolio o taką sprzedaż detaliczną, można powiedzieć o rynek detaliczny. Czy nasza produkcja to jest takie dwa główne przemysł, dla przemysłu głównie tartacznego, tak jak choćby Twoja firma jest zakładem przemysłowym budującym domy, używa moje produkty i jesteś takim klientem B2B, ale klienci tacy, którzy maluje ławkę, ma jakąś małą rzecz do zrobienia, też może u nas kupić nasze produkty w jakichś tam sieciach typu na przykład Leroy. Pawle, Housmart prowadzę 4. rok. Ty swoją firmę już 30 lat. Jakie były Twoje takie 2 największe wyzwania albo 2 największe kryzysy, z którymi się na przestrzeni tych lat spotkałeś i jak sobie z nimi poradziłeś? Bo to bardzo interesuje mnie i pewnie innych widzów, którzy również prowadzą swoje firmy, a Ty możesz się podzielić tym doświadczeniem. Tak, i to szczerze Ci powiem, generalnie może takie zasady mamy, tak? Proste zasady.
wszystkie faktury zapłacone, które my jakby komuś musimy zapłacić, tak, winien zapłacone. Staramy się też mieć te faktury należne nam, też żeby były zapłacone. No to działamy w sposób taki etyczny, ale dosyć stanowczy. Pracownicy zawsze zapłacone. I teraz jakby z konkurencją było tak, że były te lata, kiedy tak, na rynku, a to były zakłady pracy chronionej, kiedy były dotacje jakieś do zakładów, czyli firmy nam podobne, ale korzystające z tamtego funduszu, na przykład PFRON, ty tego akurat nie znasz, bo to już się ciebie nie dotyczyło, można powiedzieć, że miały dotacje do każdego pracownika. I wtedy jakby koszty produkcji, zupełnie ta wartość, gra rynkowa jest zupełnie inna dla nich, z czymś, co jest dotowane, niż dla nas, którzy musieli jakby rynkowo sobie radzić. I my nigdy jakby nie korzystaliśmy z takich jakby form, oprócz dotacji unijnych, których korzystaliśmy. To trzeba przyznać, że jednak dotacje unijne wielokrotnie korzystaliśmy. Nie były to jakieś może tam porażające kwoty, ale jednak pomagające firmie zdecydowanie, więc to polecam. Tak samo te zasady. Kryzys, który był w 2008 roku, on dosięgnął cały rynek budowlany. Siłą rzeczy wyroby drewniane, które zwłaszcza szły przez Niemcy do Stanów Zjednoczonych, one ograniczyły sprzedaż drewna, tym samym naszych produktów, ale przeżyliśmy to. Potem przyszedł COVID, to samo było kolejne takie wyzwanie. Też to się jakoś powiodło, akurat mogliśmy przez to, że mamy produkcję chemikaliów, jak zauważyliście na hali produkcyjnej, my na tych maszynach mogliśmy akurat też robić coś innego. W tym czasie robiliśmy akurat środki do dezynfekcji. To nie były jakieś tam znowu kokosy, żeby ktoś nie myślał, ale utrzymało firmę, pracowników, wszystko utrzymaliśmy przez ten okres no w sumie znakomicie. Dajemy sobie radę z regulacjami Komisji Europejskiej. Trzeba przyznać, że tych regulacji jest to niesłychana ilość i to jest gruba rzecz. Ale tak patrząc teraz jeszcze w twoim kierunku, ty 3 lata najważniejsze przeżyłeś według mnie, bo jakby 3 lata ktoś jak pociągnie firmę w tym i sobie da radę, to znaczy, że już przeciągnie. Ten okres 3 lat jest kluczowy. W pierwszym roku właściwie jest jest entuzjazm, w drugim roku jest pesymistycznie, trzeci rok jest taka decyzja, ciągniemy dalej albo zamykamy. Jak jesteś w 4. roku, to znaczy, że już jesteś po tych pewnie decyzjach i wszystko jest dobrze, czego ci życzę, żeby firma się rozwijała i taka kooperacja jak naszych właśnie podmiotów polskich, które na przykład lokalnie powinny się wspierać, kupować, wiesz, chleb od sąsiada, rower od następnego. To mi się podoba, tak powinno być i to ja jestem tego zwolennikiem. Mi się spodobało w tym, co teraz powiedziałeś i mam nadzieję, że inni widzowie, którzy prowadzą swoje firmy, też to zauważyli, że nie ma jednej recepty na sukces i jednej recepty na rozwiązywanie wszelkich problemów, natomiast niesamowicie ważne jest w byciu przedsiębiorcą umiejętność dostosowania się do danej sytuacji rynkowej i nieosiadanie na laurach. Na przykład odniosę to do siebie. Zaczęliśmy te blisko 4 lata temu rozwijać naszą firmę z jakąś pewną gamą projektów. Ich było na początku, o ile dobrze pamiętam, 4. Dzisiaj mamy w ofercie 18 projektów i pracujemy nad kolejnymi projektami. Cały czas rozwijamy nasze procedury tak, żeby ten rynek budowlany jeszcze bardziej przybliżyć temu klientowi, który bardzo często nie ma zielonego pojęcia, od czego w ogóle zacząć, jeżeli wpadłem na pomysł, że chcę mieć dom. Czyli ciągły rozwój i dostosowywanie się do obecnej sytuacji rynkowej, tak jak kameleon dostosowuje się po prostu do sytuacji, która go otacza, jest niewątpliwie fundamentem, takim kręgosłupem, na którym trzeba oprzeć później inne działania. I tak jak wspomniałeś, że w czasie COVID-u dostosowaliście się, w momencie zapotrzebowania mogliście produkować na waszych liniach produkcyjnych inny asortyment, na który w danym czasie było zapotrzebowanie i to pozwoliło przetrwać waszej firmie. Niesamowicie to jest inspirujące właśnie to, co powiedziałeś i mam nadzieję, że inni to jakby też wyłapali i może dla nich to też będzie jakaś rada i wsparcie w prowadzeniu w biznesie. Ja u siebie jeszcze to, co zauważyłem już po tych 3 latach, mamy już zamówienia, wiesz, na kolejne 2 lata w przód, więc nie mam mowy nawet o myśleniu o tym, że my byśmy chcieli nasz interes zwijać. Bardziej myślimy cały czas o jego rozwijaniu i pokazywaniu też innym ludziom, że w tym naszym kraju po prostu się da. Dlatego też spotykam się z przedsiębiorcami, naszymi dostawcami, no bo my zamawiamy od was towar i pokazuję szerszej publiczności, że ten kraj w bardzo dużej mierze budują takie osoby jak ty, które zaczęły ten biznes w latach 90., 2000
nie osiadły na laurach, cały czas go rozwijają i mam taką nadzieję, że nasz Housmart też tak dalej się będzie rozwijał i my też będziemy się dostosowywali do rynku i nie osiądziemy na laurach, tylko dalej będziemy ciężko pracować i naprawdę zainspirowało mnie to, co powiedziałeś. Cieszę się, że tak to odebrałeś, bo trafiasz w sedno. W efekcie to, jak będziesz się rozwijał, to jest jak dziecko. Faktycznie rozwinąłeś firmę od początku, na początku jest mała. No nie wchodzisz jakby Powiem Ci, że łatwiej według mnie budować firmy tak od zera, jak budujesz Ty, niż według mnie firmy, które przyjmują, chociaż nie, ja tak nie mam takiego doświadczenia. W efekcie to moja córka będzie może miała to doświadczenie, że przejmuje coś, co już trzeba, jakby, można powiedzieć, bardziej doglądać i prowadzić. No a też wprowadzam te wszystkie zmiany, które są na rynku. Tak przyszło mi do głowy w Twoim biznesie, jak przy klienci kupują działki w sumie, to oni już powinni myśleć w zasadzie, znaczy Ty mógłbyś nakierować już jakie działki kupować nawet, albo w jakim otoczeniu, albo gdzie, żeby Twój dom mógł tam się zbudować. Tak mi teraz przyszło do głowy, nie wiem tylko jak tam dotrzeć do takiego akurat, do tego momentu. Widać, że jesteś przedsiębiorcą, rekinem i doskonale rozumiesz meandry, bo dokładnie tak jest. Ja swoim klientom jeszcze mówię, zanim kupisz działkę, tą, którą chcesz kupić, to sprawdź razem z nami, my Ci sprawdzimy, czy na tej działce możesz wybudować nasz dom. Także ty już kupując działkę, już myśl o tym, co tam chcesz wybudować. Tak, nawet niekoniecznie jeśli Twój dom, to w ogóle przed zakupem, co ja tam chcę zrobić. Być może jako Twój dom byłby jedynym rozwiązaniem, które wystarczyłoby na przykład na całe pokolenie, czy nawet na kilka pokoleń. I właśnie to, że jakby u nas tak jest, może kupno działki, a potem myśli się, co tam wybudować. To takie tak przy okazji, tak mi przyszło do głowy, ale już tam pomijając to. No to ja na razie chyba jakby, co mógłbym powiedzieć, to powiedziałem. Ważne, żeby też czerpać radość z tego, bo trudności będą, ale one spotykają wszystkich. Jest ta prosta zasada, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I to tak jest akurat, więc trzeba jakby patrząc na rzeczy, na przeszkody, tak w sposób naturalny. One są i zawsze będą, ale nie dać się im i sobie żyć dalej. Tak, istotne jest, żeby doceniać to, co się ma, to, co się wypracowało i Tak to, jest. co nam firma daje, żeby zawsze, ja na przykład w chwilach jakichś takich trudniejszych w naszej firmie przypominam sobie swoje poprzednie życie zawodowe, jak ono wyglądało i jak bardzo doceniam teraz obecnie to, co robię, że wiem, że tej pracy jest więcej, wiem, że jest ciężko, jest ogromna odpowiedzialność, która na mnie spoczywa, bo de facto spełniamy marzenia ludzi o ich domu i zakup domu dla większości ludzi to jest zakup życia, więc oni będą mnie pamiętali no, praktycznie do końca swojego życia. I jeżeli ja coś schrzanię po drodze, no to będą mnie do końca życia pamiętali negatywnie, a zależy mi, żeby ludzie odbierali mnie pozytywnie, żeby kojarzyli zawsze ten dom, że popełnili bardzo dobry krok, że zaufali naszej firmie, a Ty właśnie zwróciłeś na bardzo ważną rzecz uwagę, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i trzeba naprawdę wejść w czyjeś buty, żeby zrozumieć, z czym tak naprawdę wiąże się ta ogromna odpowiedzialność. Na przykład ja czuję ogromną odpowiedzialność względem klientów, ale też i ludzi, którzy ze mną pracują, bo otacza mnie na dzień dzisiejszy około 50 osób i ode mnie zależy, od tego jak ja poprowadzę firmę, czy te osoby za 3 miesiące będą miały zatrudnienie, czy ich rodziny będą miały zabezpieczony byt. I to jest ogromna rola, uważam, przedsiębiorców. Nie jest to żadne jakieś górnolotne. Nie chcę, żeby to wybrzmiało jako chwalenie się, tylko chcę, żeby wszyscy, moja pani od historii zawsze miała takie powiedzenie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I trzeba wejść w czyjeś buty, żeby zrozumieć tak naprawdę, z czym ten człowiek na co dzień się mierzy. I inne problemy dnia codziennego będzie miał, nie wiem, pracownik stricte na budowie, a inne problemy dnia codziennego będzie miał właściciel tej firmy. Odpowiedzialność na jednej i na drugiej osobie jest, ale to nie jest tak, że właściciele firm czy prezesi to siedzą na laurach i nic nie robią, tylko palcem wskazują. Tutaj też trzeba mieć ten po prostu szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy tworzą de facto tą gospodarkę, bo uważam, że przedsiębiorcy ciągną po prostu tą gospodarkę, płacimy uczciwie podatki, płacimy ZUS-y, dajemy ludziom pracę i myślę, że to jest coś, czym powinniśmy się chwalić,
a nie coś, z czym powinniśmy się chować, nie mówić, wstydzić. Właśnie odwrotnie, pokazujmy tym ludziom na rynku, że można, że się da, że mamy otwarte głowy i naprawdę to, co mówiłeś, to no, po prostu było inspirujące. Utrzymanie stabilnie przez 30 lat właśnie takiej grupy ludzi, zapewniając pracę, też jest naszą taką odpowiedzialnością. I jeszcze jedno, jeśli faktycznie tam wcześniej troszeczkę pytałeś o rady, jakie mógłbym dać, to taką trochę też odporność na takie zarzuty, na przykład od twoich, powiedzmy, że biznes jest problemowy czasami, bo a to coś nie wyjdzie, a to coś się nie wiem, coś nie dojedzie, wiadomo. Nie da się, jakby według mnie, ja dopiero z czasem się nauczyłem, bardzo późno, takiej odporności na stres, rzeczywiście. Dopiero zacząłem to przyjmować jako zdarzenie, a nie jako zarzut wobec mnie. Dopiero od tym momentu tego, że zacząłem rzeczy postrzegać jako zadania, a nie jako zarzuty, to było mi łatwiej i chcę to wpływać jakby wszystkim dookoła, żeby się tak trochę nie przejmowali, aż no w końcu chodzi o życie i żeby być szczęśliwym, a nie tylko jakby, żeby running w tym biznesie takim bez sensu. No tak. Pawle, bardzo Ci dziękuję za te słowa, za tą rozmowę. Naprawdę to było dla mnie inspirujące i mam wrażenie, że dla widzów również. Gratulacje i super robota. Cieszę się i dzięki za Twoją pomoc, bo to też nam się tutaj zdecydowanie jest potrzebne i dziękuję bardzo za wizytę. Nie ma za co. No i Wszystkiego dobrego. dzięki. HouseSmart. Jesteś u siebie.